Hej, jestem Maciejem z firmy EONE, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Jeżeli już mamy w planach posiadanie sieciowego serwera plików NAS i już wiemy, że będziemy chcieli używać właśnie iSCSI, to przyszedł moment na więcej szczegółów. Najpierw zrobimy trochę wstępu, potem pokażę, jak skonfigurować serwer iSCSI na przykładzie TrueNAS Core, TrueNAS Scale, a na koniec pokażę, jak go podłączyć do Windowsa i do Linuxa. Ale najpierw, jeśli poszukujesz rozwiązań związanych z szeroko pojętymi sieciami, zdalnym dostępem, pamięcią masową, skutecznie chroniącą Twoje dane lub wirtualizacją, chętnie omówimy i wesprzemy taki projekt. Lubimy nie tylko projektować systemy IT dla indywidualnych potrzeb, te mniejsze i te większe, ale również administrujemy w pełni IT lub wspieramy istniejące zespoły, które znacie i lubicie, świadcząc również proaktywny monitoring systemów, żeby pracowały, gładko. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie na zakładkę kontakt na eone.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, przesyłajcie, a teraz wracamy do materiału. iSCSI, Internet Small Computer System Interface. Stosunkowo mało oczywistym i intuicyjnym sposobem na użycie NAS jest iSCSI. Jest blokową reprezentacją kawałka fizycznego dysku przez sieć, w odróżnieniu od na przykład Samby czy NFS-a, które udostępniają jakiś kawałek użytkownikowi. Tak, iSCSI udostępnia po prostu kawałek fizycznego dysku od punktu A do punktu B. Jakie to ma konsekwencje? Ano takie, że nasz NAS nie ma pojęcia, co jest w kawałku udostępnionego dysku. Tak jak w wypadku Samby i NFS-a z poziomu NAS możemy swobodnie przeglądać wrzucone przez użytkowników pliki, wszystko po prostu widać. Tak w wypadku iSCSI nie widać nic, zupełnie nic. Żeby zajrzeć do dysku tego iSCSI udostępnianego innym, musielibyśmy na przykład, jeżeli będziemy chcieli coś na przykład odzyskać z kopii czy coś takiego, trzeba go najpierw gdzieś zamontować, a później dopiero cokolwiek zobaczyć. Dużym atutem takiego rozwiązania jest to, że jest ono zupełnie przezroczyste z punktu widzenia użytkownika. Jest bardzo uniwersalne. Serwer montujący sobie taki dysk przez iSCSI może wykorzystać go w dowolny sposób i sformatować z wykorzystaniem dowolnego systemu plików. Serwer NAS nie jest nawet świadomy, jaki jest tak naprawdę wykorzystywany system plików we współdzielonym przez niego kawałku dysku. Czy to Windowsowe NTFS-y, FAT-y, czy MacOSowe APFS-y, czy Linuxowe, jakie tamkolwiek, bo jest ich sporo. W przypadku iSCSI użytkownik formatuje sobie wydzielony kawałeczek dysku według własnych potrzeb. Wadą tego rozwiązania w porównaniu do Samby i NFS-a jest fakt, że w związku z przydzielonym kawałkiem dysku od punktu A do B od razu zajmujemy na sztywno cały przydzielony zakres dysku. Niezależnie czy użytkownik wykorzystuje tylko 1% miejsca, czy całe. Ten problem nie występuje w wypadku NFS-a czy Samby, ponieważ na dysku jest zajmowane tylko tyle miejsca, ile zostanie zajęte przez wrzuconymi plikami. Choć z tym przydzielaniem na sztywno to nie do końca prawda, ale o tym za chwilę. Rozpoczniemy konfigurację od TrueNASa Core. To jest czysta maszynka wirtualna, wyłącznie do tego celu, na niej nic nie ma. Przechodzimy do puli i jest tylko pól główny. Tworzymy zwola, czyli będzie to część dedykowana pod nasz iSCSI. Nazwiemy go. Zdecydujemy, ile ma mieć rozmiaru. W tym wypadku będzie to 5 GB. Tutaj decydujemy o parametrach, czy ma być synchronizowany, czy ma być użyta kompresja. Domyślnie są to dane dziedziczone po głównym pulu. Tutaj mamy ciekawostkę, której jeszcze nie testowałem, mam zamiar to zrobić. Teoretycznie klikając to, nie będziemy od razu nie będziemy od razu dedykowali całego miejsca. Jest to dosyć ciekawe, myślę, że warte wytestowania. Na razie nie używam. Jeżeli chodzi o enkrypcję, będzie to również dziedziczone po głównym polu. Robimy klik.
Mamy już kawałek dysku dedykowany na naszym pulu pod iSCSI. Teraz musimy udostępnić ten zasób. Najprostszym rozwiązaniem będzie kliknąć Wizard. Jak to nazwiemy? iSCSI test. Zwracam uwagę, że tu mogą być tylko małe litery, duże myślniki, kropki z tego co pamiętam, duże nie przejdą w nazwie. Typ urządzenia. Możemy mieć dwa typy urządzenia. Albo jakby ten kawałek dysku będzie po prostu plikiem i tutaj powinniśmy wskazać ten plik. W naszym wypadku jednak klikamy urządzenie. Urządzeniem będzie ten zwol, który stworzyliśmy. Mamy parametry dzielenia, jak będzie on pokazywał ten kawałek dysku. Tutaj sugerowane rozwiązania dla Xena, dla VMware'a. Wybierzemy sobie tutaj Modern OSS. No, jakby chodzi o to, że już szczegółowo tych parametrów można ustawić później już dosyć dużo, natomiast tutaj mamy takie predefiniowane. OK, klikamy dalej. Tworzymy portal, do którego będzie się można odwołać. Tworzymy nowy. Uwierzytelnianie. Zdecydowanie warto to zrobić. W laboratoryjnych warunkach tego nie klikamy. Musimy przypisać, zdecydować pod jakim adresem będzie widoczny nasz portal. W tym wypadku jest to 00. Znowu zwracam uwagę, że w produkcyjnych wypadkach zróbmy jakiś dedykowany. Klikamy dalej. I inicjator dalej. Możemy zdecydować z jakich sieci będzie osiągalny. To również dobry pomysł. Klikamy dalej. Widzimy podsumowanie. Klikamy dalej. Save. No i zasugeruje nam, ponieważ nie mieliśmy włączonej tej usługi, w związku z czym zasugeruje nam, żeby ją włączyć ją automatycznie. Klikamy. Serwis został włączony, tylko upewnimy się, że że będzie startował automatycznie. Świetnie. Dobra. Teraz skonfigurujmy dokładnie to samo, tylko że na scale'u. Ciut inaczej się to robi, ale zasada pozostaje ta sama. No, OK. Był się nam wylogował. Storage również tworzymy naszego zwola. iSCSI 5 GB. Tutaj również wszystkie parametry. Dalej. I tutaj przechodzimy do Shares i blok iSCSI i również skorzystamy z czarodzieja iSCSI test, również urządzenie. Wybieramy nasze urządzenie. To już nie ma takiego wielkiego znaczenia w tym momencie, który to będzie wzorzec. Dalej portal tworzymy nowy. Dodajemy również IP jak wcześniej. Dalej dokładnie inicjatory. Autoryzowane sieci również dobrym są pomysłem i analogicznie klikamy Save. Również poprosi o włączenie usługi, również włączona i również upewnimy się, że będzie włączona po restarcie. Będzie. Bardzo dobrze. Dobrze. I co teraz zrobimy? Teraz odpalimy naszego Windowsa. Mamy go tutaj. I co trzeba zrobić? Ważna uwaga, Windowsy
w wersji Professional posiadają obsługę iSCSI, Home nie posiadają, także jeżeli chcemy używać, musi być to minimum Windows 10 Professional. Oczywiście serwerowe wszystkie rozwiązania mają obsługę. Klikamy iSCSI i inicjator iSCSI. Zapyta się nas o włączenie tej usługi teraz i następnym razem. Tak, to jest dobry pomysł. OK. Wróć. Uruchomił się. Dobra. Co teraz potrzebujemy zrobić? Potrzebujemy ten adres IP. Wklejamy go tutaj. HTTP zdecydowanie nie będzie potrzebne. Szybkie łączenie. Zwróćcie uwagę, wykrył sobie nam nazwę, zarówno nazwę, jak i ten kawałek, który będziemy obsługiwać, czyli iSCSI test, połączono, gotowe. Gotowe. To się wydarzyło? Na razie nic. Na razie tutaj nie mamy nic, ale idziemy do menadżera urządzeń. Narzędzia administracyjne. Pomyłka. Zarządzanie komputerem. Zarządzanie dyskami. I tutaj, o właśnie, sam się do nas zgłosił. Ten dysk 0 to jest ten podstawowy dysk, który mamy w komputerze, czy podpięty, czy jakikolwiek inny. I tutaj zwróćcie uwagę, mamy nasz 5-gigabajtowy dysk. On jest czysty, w związku z czym automatycznie nam zasugerował, że chcielibyśmy tablicę partycji tutaj zrobić. Klikamy OK. Klikamy nowy, musimy ją sformatować. Może być dysk E, może być nazwa nowy, dalej. I proszę bardzo. Mamy nowy dysk podpięty. Zwróćcie uwagę, że on wygląda dokładnie tak, jakby był podpięty pod nasz komputer. Jakby nierozróżnialny jest z punktu widzenia użytkownika od naszego dysku, od tego, czy jest wpięty, czy jest podpięty przez iSCSI. Dosyć ciekawą opcją jest fakt, że możemy dosyć szybko na przykład zmienić rozmiar. Zmieniliśmy rozmiar. Wracamy tutaj znowu do naszego zarządzania komputerem. Robimy odśwież. Zwróćcie uwagę, pyk, od razu się pojawiło wolne. Prawym przyciskiem rozszerz. Dalej. Już mamy odśwież. Już mamy 6 GB wolnego miejsca. Bardzo, bardzo elastyczne, bardzo fajne rozwiązanie. Myślę, że już można go wyłączyć. Nie będzie nam potrzebny. Odłącz. OK. Z Windowsa na razie możemy na razie opuścić. Teraz pokażę, jak zamontować ten sam zasób na Linuxie. Co musimy zrobić? Żeby iSCSI na Linuxie chodził, musimy najpierw zainstalować OpenISCSI. Ja nie będę tego robił, ponieważ ja to już mam zainstalowane. Nie jest to nam w tym momencie potrzebne. Windows robi to automatycznie, my musimy zrobić troszeczkę inaczej. Już pokazuję. Najpierw musimy
Sudo nam jest niepotrzebne, jesteśmy na użytkowniku administracyjnym. Najpierw skanujemy nasz serwer iSCSI, tutaj mamy jego adres IP i pokazuje nam, co tutaj mamy do dyspozycji. Co robimy? Przy pomocy tego samego polecenia iSCSI ADM dodamy sobie zaraz ten dysk. Podajemy tutaj IP, podajemy port, podajemy, a już nie iSCSI, tylko iSCSI będzie test. Tą nazwę wyczytujemy stąd. W zasadzie jest to dokładnie to, co tutaj. Klikamy OK. Poinformował nas, że pięknie i radośnie zalogował nam się do iSCSI. Proszę bardzo. Mamy zamontowany po iSCSI na Linuxie dysk i żeby go zacząć używać, będziemy w związku z czym, że on jest teraz Windowsowym dyskiem, trzeba byłoby go przerobić na jakąś Linuxową partycję, żeby w ogóle móc z niego skorzystać. Zróbmy to więc. Użyjemy partedit i dysk B zamontujemy partycję GPT. Zrobione. Teraz na tym samym dysku stworzymy podstawową partycję wypełniającą całą przestrzeń. Zwróćcie uwagę, że robimy to dokładnie na tym samym dysku, na którym był Windows. Tam to właśnie w tym momencie chcąc nie chcąc zaoraliśmy. Tu B tworzymy system plików. No i co? I montujemy. Mamy do dyspozycji pod MNT 6-gigabajtowy dysk wyglądający zupełnie jak podpięty pod mój komputer. Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie zakładkę kontakt na eonea.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, będziemy wdzięczni za wsparcie w postaci lajków, łapek, subskrypcji. Jeszcze raz dzięki. Hej!